dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o przekroczeniu 100 000 kont na Blade Wallet. Powiemy Wam o nowych możliwościach stakingowych na Loopring oraz wspomnimy o wykorzystaniu infrastruktury RPC przez Harmony. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Jano Latikainen, szef do spraw reagowania na incydenty kryptograficzne w Chain Analysis, będzie prelegentem na wydarzeniu Binance Blockchain Week w Paryżu. Jano wystąpi w panelu dyskusyjnym poświęconym tematowi zabezpieczeń tożsamości w przypadku technologii blockchain. Litecoin Foundation wysyła specjalne podziękowania skierowane do LTC Labs za wsparcie wydarzenia Litecoin Summit 2022. Lorenz Kemper, założyciel Hanover Rest Digital Business Accelerator, będzie przemawiał podczas wydarzenia SmartCon 2022. Podczas tego wydarzenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób smart kontrakty zmieniają modele ubezpieczeniowe. Blade Wallet informuje o przekroczeniu granicy 100 000 kont. Blade jest najszybciej rozwijającym się portfelem w sieci Hedera. Blade składa ogromne podziękowania dla wszystkich swoich użytkowników, bez których osiągnięcie tego kamienia milowego nie byłoby możliwe. KuCoin uruchomił głosowanie w ramach działań związanych z akcją Star Project. Głosowanie odbywa się na Telegramie KuCoina i potrwa do dzisiaj, czyli 29 sierpnia do godziny 4 AM czasu UTC. Głosujący mają szansę na zdobycie $100 w Ethereum. Playmakers 22 rozpoczyna się właśnie dzisiaj. Uczestnicy wydarzenia będą tworzyli aplikację na Dora Hacks. Uczestnicy będą mogli wygrać wiele ciekawych nagród i grantów o łącznej wartości wynoszącej $1 000 000. Mex Global informuje o pojawieniu się handlu spot pary DUST do USDT. Nexo przekroczyło granicę 5 milionów użytkowników. Nexo nie kryje swojego zadowolenia z tego faktu, tym bardziej, że ten kamień milowy został osiągnięty w obecnej sytuacji na rynku, która jak wiadomo nie sprzyja rozwojowi. Loopring informuje o możliwości przekazania na staking Ethereum, wykorzystując bezpośrednio sieć Loopring. W ten sposób można uniknąć opłat warstwy pierwszej. Do wpisu zostało dodane nagranie w serwisie YouTube, w którym dokładnie został opisany wątek zdobywania nagród za staking tokenów na platformie Loopring oraz w aplikacjach mobilnych. Dodo.dex and NFT informuje o realizacji 15 milionów transakcji na swojej giełdzie. Dodo dziękuję wszystkim użytkownikom za wsparcie. DeFi Pulse informuje, że w tym tygodniu Nathan Howard razem z Mike'em Torminem omówią znaczenie zdecentralizowanego stakingu klasy korporacyjnej, jak i rolę Alluvial, projektu, który zajmuje się tworzeniem tego modelu stakingowego. Kraken przygotował artykuł, w którym zostały dokładnie opisane różnice między Proof of Work i Proof of Stake. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem. Harmony ogłasza, że 100% ruchu sieci jest kierowane przez infrastrukturę RPC. Jest to bardzo ciekawa innowacja. A co ona oznacza dla użytkowników tej sieci? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, odsyłamy do artykułu, który został załączony w opisie filmu. Nagranie z Hackathonu Connected Contracts zostało opublikowane na kanale Moonbeam w serwisie YouTube. Nagranie jest skierowane dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o tworzeniu dApps, korzystając z technologii XCM oraz GMP. Link do playlisty został załączony do tweeta. Neo Tokyo, założone przez Alio Trades oraz Alex Becker, mają już swój land na wyspie Satoshi. Satoshi Island informuje, że coraz więcej projektów jest zainteresowanych wizją Crypto Paradise stworzoną przez ten projekt. Casper w serwisie Blockchain Technology News poinformowało o tym, co odróżnia ten projekt pośród innych projektów warstwy pierwszej, a zwłaszcza Ethereum. Osoby zainteresowane odsyłamy do tego artykułu. Dydyx informuje o powrocie programu grantowego. W pierwszej rundzie od ponownego uruchomienia Dydyx już zatwierdziło 6 dotacji na łączną kwotę wynoszącą $331,5 tysiąca. CryptoMechem informuje, że lista zwycięzców konkursu organizowanego na Gleam jest już dostępna. Osoby, które brały udział w tym konkursie, mogą sprawdzić wyniki na telegramie tego projektu. MailFree ogłasza nawiązanie partnerstwa z Envision w ramach łańcucha Zeliga. Na początku współpracy Envision zintegruje się z MailFree i użyje MailFree jako narzędzia służącego do komunikacji. Arbitrum Nova Echo zostało zintegrowane z dbank.com. To tyle z informacji, które dla Was się przygotowaliśmy. Zachęcam Was do lajka, subskrypcji, komentarza, jakie projekty możemy dla Was śledzić. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!